Gdy w 1994 roku Roberto Rodriguez kręcił film Desperados, napisał przy okazji scenariusz do filmu Predatory i pokazał studiu. Oni stwierdzili, nie, wiesz co, niby fajne, ale nie, za drogie, rzeczywiście nie możemy tego zrobić. A co zrobili wiele lat później? Wrócili do tego scenariusza. Zgadza się, tak zrobiło studio. Troszeczkę oczywiście zmieniono, ale niewiele. A skoro to są potworne filmy, to zdradzam fabułę od A do Z. Zaczynamy na planecie jakiejś. Na planecie, na której predatory, drapieżcy, jałcia, czy jak kto woli, polują na inne gatunki, na inne osobniki. Szkolą się, ażeby być jeszcze lepszymi łowczymi, można by rzec. No i mamy oczywiście naszych bohaterów, bo pojawia się i Royce, i kilku innych bohaterów, Danny Trejo. Oni będzie jak najbardziej za chwilę, Topher Grace i tak dalej, rzeczywiście. No i próbują przeżyć, bo rzeczywiście predatorzy polują, właśnie nie predatorzy, tylko super predatorzy, bo mamy właśnie 3 super predatorów, no i okazuje się, że trzeba coś wymyśleć, więc kombinują i trafiają na faceta, który tam przeżył już kilka sezonów, jak sam zresztą powiedział, w tej roli Laurence Fishburne, no i już troszeczkę zna te predatory, wie jak to ogarnąć, ale niestety coś mi się tam w głowie poprzestawiało i nie jest rzeczywiście już sobą. Fakt jest taki, że trafiają do obozu predatorów, niech tak będzie, gdzie okazuje się, że jest klasyczny predator, tak, ten z filmu z 1987 roku, gdzie jest tam gdzieś przypięty, uwięziony, no i, bo to wiadomo, super predatory, to jest taki predator dla mnie, niech spada na drzewo, więc jest przypięty, ale oni go uwalniają, pomaga im pokonać te super predatory, no nie bardzo, bo w miarę szybko ginie, no ale Royce oczywiście w tej roli Adrien Brody udaje mu się, pokonuje predatora, no i rzeczywiście udaje się, ale nie udaje im się uciec z tejże planety, bo no po prostu nie ma takiej opcji. Film się kończy, kiedy zaczyna się kolejny sezon polowań, tak, no krótko mówiąc, inni bohaterowie kolejnej części, możliwe, że tak, możliwe, że nie, pojawiają się w kadrze. Oczywiście zacznę od początku, tak jak najbardziej ten scenariusz miał już kilkanaście lat. Roberto Rodriguez musiał go tylko i wyłącznie troszeczkę zmienić. Powiedział, że nie będzie reżyserował, tylko go wyprodukuje przez swoje studio, Troublemaker Studio, bodajże tak się nazywa. Stwierdził, że on nie chce, ażeby ten film był częścią uniwersum AVP, czyli Obcy kontra Predator. On powiedział, nie, to będzie rzeczywiście Predator, ale nie nazwijmy go Predator 3, tylko nawiążemy do Obcego, gdzie był Obcy, no oczywiście nie po polsku, ale Obcy, a druga część to było Aliens, dodamy po prostu Predators i żeby rzeczywiście było tutaj w ten sposób zrobione. Obsada się bardzo zmieniała, bo na początku studio chciało do roli głównej, czyli wiadomo, do roli Royce'a, kogoś w typie właśnie Vina Diesela, Arnolda Schwarzeneggera, jakiś taki napakowany, no ale Roberto Rodriguez mówi, nie no, mnie to niespecjalnie przekonuje, ja w innym kierunku bym chciał pójść właśnie, bardziej sensowni znani aktorzy, a pojawia się taki tutaj super, bo no jest Adrien Brody, facet, który wygrał Oscara. Pojawia się Mahershala Ali, no tak, niedługo Blade, a w tym momencie już zdobywca 2 Oscarów. Laurence Fishburne, który również był albo nominowany, albo dostał Oscara za film What's Love Got to Do With It i tak dalej. Więc rzeczywiście aktorzy dosyć sensowni. W ogóle w scenariuszu było napisane, to zresztą sam potwierdzają panowie Nimrod Antal i Rodriguez na komentarzu właśnie na tej płytce, że w scenariuszu było napisane, pojawia się facet, który wygląda jak Danny Trejo. I gdy Danny Trejo się o tym dowiedział, wziął telefon, zadzwonił do Roberto Rodrigueza, który jest jego kuzynem i mówi, słuchaj, słyszałem, że w scenariuszu masz, że pojawia się facet, który wygląda jak Danny Trejo. Wiesz co, zaskoczę cię, ale ja jestem podobny do danego Trejo. No i oczywiście w ten sposób dostał rolę, pojawia się tutaj. No, rzeczywiście Danny Trejo, facet jest niesamowity, o nim by można było tylko i wyłącznie jeden odcinek nakręcić, bo jest jak najbardziej o czym rozmawiać, ale rzeczywiście stwierdzono, że jak najbardziej wzorujemy się tylko i wyłącznie na pierwszej części, 2, Obcy kontra Predator, nie, dziękuję bardzo, to nas nie interesuje, powiedzieli nawet, że Predator Celtic Days również, nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Wszyscy potraktowali film bardzo poważnie, w ogóle jak już mówiłem, Danny Trejo, no ten film był kręcony na planie obok Maczety. Oczywiście w roli głównej w tamtym filmie wystąpił Danny Trejo i tam reżyserował Roberto Rodriguez, więc Danny Trejo się tak przemieszczał pomiędzy jednym planem a drugim. Oleg Taktorow, tak się nazywa właśnie aktor, który się pojawia w tymże filmie, rosyjski najemnik. Również stwierdził, że trzeba podejść do tego poważnie. W pewnym momencie dostał w głowę kamerą, steadicamem dostał, krew się zaczęła lać. On powiedział, nie przerywamy zdjęć, kręćmy dalej, krew zostawiam, po prostu to będzie wyglądało dużo bardziej poważnie. No i tak oczywiście to było. Pojawia się, jak już mówiłem wcześniej, Laurence Fishburne i jest pytanie moje do twórców, może wiedzą, może ty wiesz,
Po jaką cholerę w tym filmie się Laurence Fishburne pojawia? On nakręcił swoje sceny w 2 dni, tylko nie za bardzo wiem, po co on tam się pojawił w tym filmie. Może na przykład okazało się, że jakiś czas temu, no na początku powiedzmy lat 90., kiedy rzeczywiście Roberto Rodriguez zaczynał swoją karierę, potrzebował, żeby ktoś mu przewiózł graty, meble może normalnie mówi. Słuchaj, jeżeli kiedyś w przyszłości będę chciał nakręcić film, może nie wiem, może wisiał mu pieniądze, nie mam pojęcia, jego postać jest w tym filmie niekoniecznie potrzebna. Fabularnie jest dobrze, ponieważ ten film Predatorzy, no można traktować w dwójnasób, zresztą sam to reżyser potwierdził, że po pierwsze mamy predatory, bo pojawia się klasyczny predator, pojawiają się super predatory, czyli większa rasa, a także pojawiają się no, ci nasi ludzie, którzy nie są dobrymi osobami. Mamy tutaj najemników, mamy tutaj faceta z Jakuzy, mamy kolesia, który zabijał i tak dalej, i tak dalej. No więc rzeczywiście jest to dosyć fajnie dwuznacznie zrobione, ale sama postać, sam wątek no, Laurence'a Fishburne'a, jego postaci naprawdę w ogóle nie kupuję. Mówiłem już wcześniej, że wzorowano się na jedynce i tylko i wyłącznie na jedynce. Jeżeli się przyjrzysz uważnie, te, no można powiedzieć, psy, te stworzenia, które predatory wysyłają właśnie, ażeby goniły naszych bohaterów, jest to wzór, jakiego używano do stroju predatora w oryginale, tak, ten, którego wcielał się Jean-Claude Van Damme, tylko go oczywiście troszeczkę zmodyfikowano i stwierdzono, że będzie to wyglądało inaczej. Więc tych ukłonów jest mnóstwo. Miał jak najbardziej pojawić się Dutch Schaefer, czyli Arnold Schwarzenegger. Miał się pojawić również Mick Harrigan, Danny Glover, no ale niestety nie udało się. Do tego stopnia, że nawet pułapki, które są w tym filmie, które są zastrane, one są bardzo podobne właśnie do tych, które zastawiał Dutch Schaefer w pierwszej części. Ergo pomysł był taki, że skoro pułapki są bardzo podobne, czyli że zastawiał je właśnie no, Dutch, czyli oni się nauczyli tego Dutcha i w tym momencie Dutch sam z siebie miał być na tej planecie. No i tam powiedzmy ileś sezonu temu, no i pewnie nie przeżył. No ale nie zgodziło się oczywiście wiele rzeczy. Arnold chyba wtedy był bodajże już burmistrzem czy gubernatorem Kalifornii, no i jakoś to nie wyszło, nie udało się. W każdym razie był wplątany w politykę. A też on akurat niespecjalnie chciał, bo no, skoro ma być tylko jako osoba, która się pojawi na chwilę, żeby dać nazwisko, no niekoniecznie rzeczywiście to jest dobre. Technicznie film jest naprawdę bardzo dobry, bo dostajemy również dużo nowych rzeczy. Jest Sokolnik, Predator Falconer, tak się nazywa rzeczywiście. Ma tutaj no, Sokoła, który jest właśnie kamerą również na podczerwień i jak dla mnie właściwie pojedynek Hanzo z tymże Predatorem i jest to, no jeżeli nie najlepszy, to na pewno jeden z najlepszych pojedynków w całej serii Predatora. Chodzi mi o kwestię, kiedy no, umówmy się, że na miecze, no bo wiadomo, że Hanzo ma miecz, a Predator tam ma coś w tym rodzaju. Naprawdę jest to pięknie zrobione, pięknie nakręcone, ta trawa i w ogóle wszystko, kolory i jak najbardziej. To współgra bardzo dobrze. Jak dla mnie jest to zrobione idealnie, no i jest to odwzorowanie tego, co było w pierwszej części, kiedy to właśnie Billy, w tejże roli tam był Sonny Landham, o tak powinienem wymówić, czekał na Predatora, ażeby z nim powalczyć no, tam miał maczetę, nomen omen, więc rzeczywiście to mi się bardzo podoba. Również podoba mi się w tym filmie to, że mamy rozbudowany bardzo to uniwersum, no dowiadujemy się dużo więcej rzeczy, są wspomnienia, jak już mówiłem wcześniej, co do jedynki, bo jedna z bohaterek właśnie mówi, okej, ja wiem, rzeczywiście pamiętam, coś tam było, coś się działo, no i w tym momencie mamy, proszę bardzo, to o to chodziło, a tak, o to skrót chodziło, jak najbardziej mogłeś sobie doczytać, no i rzeczywiście jest to dobrze zrobione. Jak już mówiłem wcześniej, studio chciało kogoś innego niż właśnie Adriana Brody'ego. Jednym z kandydatów właśnie do roli Royce'a był Josh Brolin. My go oczywiście w większości znamy z roli Thanosa, no nie tylko oczywiście, bo to wiadomo i z Deadpoola, i Faceci w Czerni i tak dalej, wiele świetnych filmów, ale również był brany pod uwagę, no ale się nie zdecydował, coś tam nie zgrało, czy po prostu chodzi o pieniądze, czy o jakieś inne rzeczy, nie wiadomo, tak naprawdę nie ma nic napisane, ale fabularnie, jak dla mnie, no niestety ten film nie dojechał, bo w jednej z ról pojawia się Topher Grace i no niestety to samo, co było przez wiele lat właśnie, chociażby z Januszem Gajosem, kiedy to był ten Janek Kos, czy później turecki z kabaretu Olgi Lipińskiej. Topher Grace to dla mnie będzie cały czas ten facet, którego możemy znać i kojarzyć z tego serialu Szalone lata 70. I kiedy dostajemy go w roli no nie psychopaty, nie psychopatycznego zabójcy, w każdym razie idioty, naprawdę debila, no nie przekonał mnie, naprawdę nie przekonał mnie i zbyt dużo jest takich rzeczy, które
troszeczkę po kawałeczku sprawiają, że ten film no rzeczywiście nie jest rewelacyjny. Inaczej powiem, jest to cały czas dobre kino, które polecam, oczywiście, że tak, ale nie jest to najlepszy film w dziejach Predatorów, mimo że przy budżecie 40 milionów zarobił aż 127 baniek, więc całkiem pokaźne pieniądzury, ale no miałem nadzieję, że wróci Roberto Rodriguez. W ogóle jego plan pierwotnie, mówię, że ten scenariusz był zmodyfikowany, jego pierwotny plan był taki, ażeby kontynuować dwójkę i opowiedzieć, co się stało właśnie z tym pistoletem Rafaela Adliniego, czyli zrobić Predatora w czasach piratów. To byłoby coś pięknego, ale to musiało być zmodyfikowane, a no może nie jemu, aczkolwiek Nimrod Antal, facet, którego bezpośrednio osobiście właśnie Roberto Rodriguez wybrał do reżyserowania tego filmu, no jego kariera utknęła, ponieważ mam tutaj włączone IMDb i specjalnie sprawdziłem sobie, co od 2010, bo wtedy to właśnie były Predatory nakręcone, czyli 12 lat temu, co nakręcił Nimrod Antal. No i on zrobił jeden teledysk Metaliki, nakręcił jeden odcinek serialu Wayward Pines, nakręcił u siebie na Węgrzech film A Wiszkis, 5 odcinków serialu Servant, a także 2 odcinki serialu Stranger Things. I tyle. Więc rzeczywiście no niespecjalnie się napracował, pokazało to, że ta jego kariera nie poszła do przodu tak, jakbyśmy sobie tego oczywiście życzyli. A my, no, studio stwierdziło, ok, w porządku, 40-127 niby powiedzmy wynik fajny, ale fanom się niespecjalnie ten film spodobał. Jeżeli nie było ci dane, sprawdź sobie, zobacz, tak, jak najbardziej tu są Predatory na Blu-rayu w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link, możesz sobie kupić, zobaczyć, czy rzeczywiście ten film jest taki słaby, czy jednak no coś w nim jest. Ja powiem tak, coś w nim jest, coś może nawet ciekawego, ale jak dla mnie ten film nawet nie jest w top 3 wszystkich filmów o Predatorach. No po prostu kino jest takie, że można zobaczyć, ale żeby się zachwycać, nie tym razem. Where's the game? Oczywiście musiał się pojawić nasz kultowy w tym momencie tekst You are one ugly, zmodyfikowana wersja jak najbardziej, to nasz rosyjski najemnik wypowiada ten tekst. Musiało być, bo jak mówiłem, nawiązań do całej serii jest rzeczywiście całe mnóstwo. A sam film jako akcyjniak, jako rozszerzenie uniwersum, oczywiście, że tak, ogląda się bardzo dobrze. A tę, jak i pozostałe recenzje z cyklu Potworne Filmy montował oczywiście Lincoln. Zacznę gdzieś sprawdzić, może sobie będzie link do jego kanału, zobacz co u niego słychać. A jeżeli kochasz Predatora, Obcego, Godzillę i tak dalej, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych recenzji jest całe mnóstwo.